Wegetarianka żyjąca z piętnem rodziny, której poczynania śledziły miliony Polek i Polaków. Gdy została chwycona przez kobietę za pośladek, plotkował o tym cały kraj, ale ona, tuż obok miejsca, na którym koleżanka położyła dłoń, miała ich zdanie. Kobieta wielu talentów i pasji, będąca częścią świata Gwiezdnych Wojen. Na dywanik u złego ojca trafiła Paulina Holz. Wyjątkowa jednostka, która dokonała wielu rzeczy, ale przed ołtarz jeszcze nie trafiła. Witaj. Cześć, witaj. Jesteś wegetarianką. Zaskakujące przywitanie. Wielu rzeczy sama o sobie nie wiedziałam, ale pewnie zaraz sobie przypomnę, o czym mówiłeś. No. Mam nadzieję, zacznijmy od tego, że jesteś wegetarianką, ale podejrzewam, że wiesz, jak smakuje kaczka w winie. Nie mam zielonego pojęcia, jestem weganką, nawet nie wegetarianką. Naprawdę nie wiesz? To przepraszam, czy to ci coś... Pozwolę sobie coś zacytować. Kaczkę umyć, osuszyć, podzielić na porcje, opruszyć solą, pieprzą i tymiankiem. W rondlu rozgrzać olej, zrumienić na nim mięso ze wszystkich stron, zalać winem, dodać goździki i cynamon, dusić pod przykryciem. Coś ci to mówi? Nic kompletnie. A Joanna Żółkowska coś ci mówi? O tak, to matka moja, ale jeśli chodzi o kaczkę, to może ona po prostu to ją kiedyś robiła. Dlatego pytam, bo twierdzi, że jej ulubiony przepis pojawił się niedawno w książce Pamiętam ten smak, ulubione przepisy, odręcznie napisane, więc miałem nadzieję, że jeszcze to pamiętasz, no ale... Słuchaj, nie pamiętam, bo ja przestałam jeść mięso, jak miałam lat 14. Więc na przykład jest bardzo dużo rzeczy, z czego sobie zdaję teraz sprawę jako dorosła, kiedy pojawiły się zamienniki wegańskie, bardzo wielu produktów i ja na przykład sobie uświadamiam, że ja nie mam pojęcia i mówię na przykład, coś próbuję i mówię, ojej, to smakuje chyba zupełnie jak to coś, czym powinno być. A osoba, która je mięso, mówi, nie, to smakuje jak totalnie nic. A dla mnie to smakuje jak na przykład boczek, bo ja w życiu nie jadłam boczku. Nigdy nie jadłam bardzo wielu produktów i śmiem twierdzić, że tej kaczki w winie też nigdy nie jadłam, bo nie sądzę, żeby moja mama ją robiła, jak ja byłam mała. A już tym bardziej mi dawała taką kaczkę w winie, więc no, to jest dosyć zabawne, bo rzeczywiście te ryby jadłam jeszcze później przez jakiś czas, no ale mięsa, te smaki mięsne to są jedynie smaki, które mogłam poznać do 14 roku życia. Tatar na przykład, też nieznana mi zupełnie rzecz. Dobrze, nie zagłębiajmy się, bo ja po tej drugiej stronie barykady spytam więc wprost. Co musi w życiu pójść nie tak, żeby zamiast realizować marzenia, zająć się aktorstwem? Właśnie, wszystko. Ja nie miałam w ogóle planu na życie. Podejrzewam, że jak bardzo wiele osób, które kończą liceum i nie mają pomysłu, że chciałyby robić to albo tamto, bo od już wielu lat wiedzą, że na pewno będą, nie wiem, lekarzami albo prawnikami, albo na pewno będą pracować w sklepie, albo nie wiem, uczyć dzieci. Są takie osoby, ale wydaje mi się, że jednak jest ich trochę mniej, że większość z nas po prostu nie wie, co chce robić. No i gdzieś tam się zaczyna załapywać na te studia. Teraz to troszeczkę inaczej wygląda ze względu na te rozszerzenia maturalne i taką konieczność przynajmniej określenia się, chociaż jeśli chodzi o kierunek, czy bardziej jednak matematyka, czy bardziej polski. Ale wówczas, kiedy ja kończyłam liceum, no to mogłam robić, co chciałam, jak chciałam. No i miałam różne pomysły, ale żadnego takiego, który byłby taki, wiesz, że to jest to, z czym ja chcę łączyć życie. Ja wiem, jak to będzie wyglądało, ja mam plan. Absolutnie nie miałam takich rzeczy, ale to dlatego, że mnie interesowało tak dużo rzeczy. I tak byłam otwarta na przeróżne doświadczenia, że właściwie no poszłam na dziennikarstwo, ale po tym dziennikarstwie stwierdziłam, że jednak, kurczę, fajnie, że tam, znaczy po roku tego dziennikarstwa de facto, że fajnie, ale jednak, kurczę, trzeba umieć nie tylko pisać, ale też mieć o czym pisać. No a te studia dawały takie ogólne wykształcenie na każdy temat, tam po pół roku albo 2 miesiące jakichś warsztatów. Także zrezygnowałam z tego, potem pomyślałam sobie, że to pójdę na antropologię kultury, bo to takie źródłowe studia. To one mi dadzą jakieś takie szersze spojrzenie na świat i wtedy będę mogła sobie to dziennikarstwo może gdzieś tam zrealizować. No ale zanim zdążyłam na te studia pójść, to dostałam rolę w serialu i
I tak przez kompletny przypadek, przez po prostu jeden przypadek za drugim okazało się, że jednak tym, co naprawdę chcę robić w życiu, to jest aktorstwo. Czyli nie deskorolka, ale muszę doprecyzować, bo pytanie odnosiło się do tego, że no, miałeś kiedyś wystawę, przyznaję się, nie odwiedziłem jej i jak często mówiłaś podczas rozmów, jeśli ktoś się chce dowiedzieć, jakie było twoje marzenie, to jest ono tam ujawnione. To co tam było? Jest ujawnione. Jako dziecko ja miałam też bardzo dużo różnych marzeń, ale one, wiele z nich było związanych z jakimiś takimi, no chciałam być na przykład weterynarką, znaczy lekarką weterynarii, chciałam być, no różne miałam pomysły, ale takim marzeniem, które miałam dosyć długo, to rzeczywiście było, chciałam być kaskaderką. I do tej pory jakby jest mi to tak bliskie i tak mnie to kręci, jak patrzę, jak chociażby ostatni film z Ryanem Goslingiem i całą plejadą cudownych po prostu kaskaderów i kaskaderek, no to w ogóle dla mnie była rozkosz, bo to jest coś, co mnie kręci. Albo jeszcze był taki Rodrigueza film, jak on się nazywał? Grand Proof? No, nie, to był, no w każdym razie taki też, gdzie 3 dziewczyny kaskaderki z wykształcenia, nie aktorki, grały główne role i to był też cudowny w ogóle film. Także jest to coś, co mnie na pewno kręci, już tego nie zrealizuję, ale się jakoś nakręcam tak wewnętrznie, jak widzę właśnie pracę kaskaderów. No, mnie z kaskaderstwem łączy co najwyżej liczba złamań, więc tutaj nie będę się o tym wypowiadał, ale to nie o mnie, o tobie. Gdy w zaprzyjaźnionej śląskiej redakcji rzuciłem pytanie, czy kojarzą Paulinę Holc, no niemal od razu odzyskałem odpowiedź, pozwolę sobie zacytować, jedna ze słów zostanie wypikowane. Oczywiście, to ta najmniej wkurwiająca z dzieci Lubiczów. Powiedz mi, jak to jest żyć tym swoistym piętnem Lubiczów? Wiesz co, to jest trochę takie pytanie, jakbyś zapytał, jak to jest, wiesz, kogoś, kto nigdy nie wyjechał z Polski, jak to jest żyć w Polsce. No po prostu jest jak jest. To nie jest rzecz, nad którą ja się tak szczególnie zastanawiam, bo ja też nie znam jakby w tym zawodzie za bardzo innej relacji, ja widzowie. Ja staram się w życiu nie patrzeć w przeszłość i nie myśleć sobie, nie gdybać, nie myśleć sobie, gdybym coś tam, bo to jest takie po prostu kompletnie niepotrzebne pieprzenie i zatrzymywanie się zamiast patrzenie w przód. W związku z tym ja po prostu się staram wykorzystywać to, jak wygląda moje życie, jak najlepiej i starać się sprawić, żeby to, co jest dla mnie ciekawe, stało się też moim udziałem. Czyli na przykład jak coś mnie interesuje, to po prostu się w to zagłębiam, zaczynam działać. A nie patrzę tam na boki, no dobra, no tutaj może rzeczywiście, gdybym nie pracowała w serialu, to bym sobie skończyła szkołę teatralną i może bym była teraz wielką gwiazdą filmową. A może nie, więc nie ma co w ogóle się nad tym zastanawiać. To jest oczywiście tak, że ja jestem teraz już zdecydowanie mniej rozpoznawalna, co mnie dosyć cieszy, ze względu na serial, był czas, kiedy oglądało go 10 milionów ludzi, teraz oglądają 2. I jakby część tam wie, część nie wie. Młode pokolenie nie ma zielonego pojęcia, bardziej mnie kojarzy z głosem Asoki i Gamory, czy tam z gier komputerowych, niż właśnie z serialu, co jest oczywiste. Więc wiesz, ja się tym tak za bardzo nie zajmuję, ani nie przejmuję, po prostu robię swoje. Dobrze, choć tutaj mam wrażenie, że wyłapałem pewną nieścisłość, bo ty do szkoły poszłaś dopiero po tym, jak zostałaś aktorką w Klanie. I oczywiście po legendarnej roli, która przebija nawet tą słynną jasełkową pasterza trzeciego niemego, czyli gdy zagrałaś Pazia, więc... Moje legendarne Paź. Tak, to wtedy miałam lat 10 i to było na scenie, ale rzeczywiście tak, ja grałam rok w serialu i dlatego poszłam do szkoły, bo nagle się okazało, że to życie na planie, to wszystko to jest coś, co kocham, co uwielbiam, co mi sprawia wielką przyjemność. No ale oczywiście mogłam po tej szkole do tego Klanu nie wrócić. To jakby w tym kontekście mówiłam, że mogłam wybrać jakąś tam inną ścieżkę.
ale w ogóle nie żałuję, bo ja naprawdę robię tyle fajnych rzeczy, że chyba takie, wiesz, stawianie na jedną rzecz, jaką jest kariera w tym zawodzie, to jest raz, że frustrujące, dwa, że bardzo ograniczające. Takie, nie, ja wolę robić różne rzeczy niż się tak skupiać na tym, żeby, wiesz, najpierw zrobić karierę, potem ją utrzymać, potem jeszcze bardziej ją utrzymać, im jesteś starszy. Po co to? To trzeba, wiesz, raczej podążać za swoimi jakimiś tam małymi, drobnymi marzeniami codziennymi. Dobrze, zostawimy w takim wypadku na chwilę tę karierę. No 20 lat temu pojawiły się pogłoski, że jesteś lesbijką. Właściwie wszystko dlatego, że podczas jednej z tych sesji inna kobieta, Dagmara, chwyciła cię wtedy za pośladek. No i czy z upływem czasu ludzie zaczęli w ogóle rozumieć, że nie tylko nie nazywasz się Lubicz, ale w ogóle to, co widać na zdjęciach, może nie być prawdą? Czy jednak jak spotykałem się na ulicy, bo do tego z tym pytaniem o Lubiczów zmierzałem, czy dalej myślą, że jednak jesteś Agnieszką Lubicz, no i skoro ktoś cię chwycił za pośladek, to już i był tej samej płci, to wiadomo. Ja nawet nie wiedziałam, że w ogóle komuś to do głowy przyszło, bo to było to naprawdę absurdalne. W każdym razie, wiesz co, zdarza się, że ludzie mówią do mnie Agnieszka. Najbardziej mnie rozwala, jak piszą do mnie pani Agnieszko, będąc na moim Instagramie, który się nazywa Paulina Holz. I sobie zawsze tak myślę, jakby na ile, jakby co jest w głowach w ogóle ludzi, że jakby tak im się to wszystko miesza. Ja wtedy zawsze piszę, że chyba nie do mnie jest ta wiadomość, no bo jednakowoż ja mam swoje imię i swoją prywatność i dosyć rzeczywiście zdarza się, że mnie to denerwuje, że jakby ktoś nie zadał sobie tego trudu, żeby sobie uświadomić, że ja mam na imię jednak inaczej. Zwłaszcza, że pisze do mnie na przykład w sprawie kompletnie innej niż, w ogóle nie związanej z serialem, tak zupełnie. Ale tak to jest już i tak to jest wszędzie na świecie, że ludzie, a zwłaszcza jeśli chodzi o takie seriale codzienne, zdaje się, że bardzo się przyzwyczajają do tego, że ci ludzie żyją naprawdę, do takiej myśli. I na przykład Tomek Sztokinger był wielokrotnie i nie wiem, czy jest do tej pory, ale pamiętam ten czas, że był zapraszany na różne eventy lekarskie, znaczy nie jako lekarz, no ale jako taka atrakcja dla lekarza, ale jednakże lekarz trochę. Jednak tak troszeczkę jakoś tak, jednak lekarz. Więc to było bardzo oczywiście zabawne. Ja byłam w stosunku do mojej bohaterki, jestem przesunięta jakby o rok, czyli ona jest o rok młodsza ode mnie. Także też nie do końca to się tak zbiegało w czasie, więc ja się też z tym nie identyfikowałam, ale prawda jest taka, że rzeczywiście ludzie bardzo często jakby, to jest śmieszne, że nawet bardzo tacy ludzie, którzy dużo widzieli, dużo oglądają, są świadomi, dużo czytają, ale jednak mają takie poczucie, że ja wiem, że to jest nieprawda, ale jednak, ale ta postać, ale to. Także tak, no to się rzeczywiście zdarza i trochę się musiałam do tego przyzwyczaić, ale to też już z wiekiem coraz mniej mnie to frustruje. To pomyślmy, jakie byłyby plotki, gdyby udało się zrealizować plan twojego ojca, który do tej sesji zdjęciowej chciał włączyć czarnoskórych mężczyzn jeszcze, więc wiesz. Boże, to ja nawet tego nie pamiętam, ale to by było ładne, to by naprawdę była ładna historia. Ja to widzisz, jak czas mija, bo te równo 20 lat temu, bo to był marzec 2004, nie byłaś z tego tak zadowolona. Czekaj, nie, no to 20, no tak. No tuż po sesji Playboya. Patrz. Marzec 24. Okej. Muszę to wyciągnąć. Gdzieś nawet znalazłam ostatnio tę gazetę. No dobrze. Było o Lubiczach, było o lesbijkach, no to czas na pytanie, jak na to wszystko reagują córki? No bo wiesz, nie żyją w próżni, słyszą o tym wszystkim. Wiem, że rozmowy o niebinarności już z nimi przeżyłaś. Jak pokazujesz im, jak rozdzielić ten świat? Ja im pokazuję? To one mi pokazują. Ja to w ogóle nie mam pojęcia. To jest, ja naprawdę to, jak one mi pokazują, jak teraz ten świat wygląda, to jest dla mnie taka nauka i w ogóle takie odwrócenie wszystkiego, co ja mam w głowie i co zostało mi w tą głowę latami włożone, że po prostu to jest szokujące momentami, jak bardzo trzeba uważać, jak bardzo trzeba mieć otwartą głowę teraz, żeby
żeby sobie w tym świecie tak nas jakby no jakoś radzić. Na przykład, no nie wiem, takie proste sytuacje, że jestem w sklepie z kosmetykami, z moimi córkami i obsługuje nas osoba, która ma brodę, wąsy, umalowane usta, umalowane oczy i jest na obcasach. I teraz ja odruchowo mówię, proszę pana. Ale aż po prostu powiedziałam to i tak moje córki spojrzały na mnie, myślałam, że mnie po prostu zabiją wzrokiem w tym. I ja mówię, one mówią, powiedziałaś proszę pana. Ja mówię, Jezu, wiem, przepraszam, ale co miałam powiedzieć? Jakby jak się zwrócić, jak chciałam jakby skupić uwagę? Co miałam zrobić? Jak? One mówią, zapytać, jakiego masz zaimka użyć. Po prostu zapytaj. Ja mówię, ale co tak po prostu? Tak po prostu zapytaj, czy masz się zwracać proszę pana, czy proszę pani, czy jeszcze jakoś inaczej. Ja sobie myślę, aha, no rzeczywiście. Jakby dlaczego ja cały czas zakładam, że ten świat musi być taki czarno-biały i oczywisty, a potem dostaję nagle po prostu zwrotkę, że nie jest taki już i że teraz trzeba z tym sobie radzić. I rzeczywiście na przykład coś mi opowiadają o jakiejś sytuacji i tam mówią imię jakiegoś człowieka, którego imię nie zdradza płci. I ja mówię, ale to jest chłopiec czy dziewczynka? A ta sytuacja nie dotyczy niczego, co jest związane z płcią. A ja i tak jak głupia jakaś zadaję to pytanie. Tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. I one też tak patrzą na mnie i mówią, mamo, człowiek. Jakie to ma teraz znaczenie, jak ja ci opowiadam w ogóle historię, która nie ma związku żadnego z tym, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy bo jakby w ogóle... Więc ten świat teraz jest jakby, jeżeli my sobie nie pozwolimy na otwarcie się na to, jak młodzi ludzie postrzegają rzeczywistość na różnych bardzo płaszczyznach, bo to zaczęliśmy od seksualności i od tematu płci, i to jest w ogóle piekielnie trudny temat i nie będziemy w niego wchodzić, bo to można by godzinami o tych granicach tego wszystkiego rozmawiać, ale to są poważne, trudne bardzo rozmowy i decyzje jakby nasze, na co się zgadzamy, na co nie, co uważamy do przyjęcia, a co nie. Natomiast to dotyczy też bardzo wielu innych aspektów życia. To dotyczy tego, jak one sobie wyobrażają swoją przyszłość, jak sobie wyobrażają, jak w ogóle ludzie młodzi teraz funkcjonują, co jest dla nich wartością, co dla nich nie jest wartością. Ta szkoła, o czym już żeśmy mówili, to, że oni muszą nagle teraz, mając lat 14, wybierać, co chcą robić w życiu. To jest straszne, to jest okropne. Więc ten świat, my musimy być naprawdę bardzo otwarci na ich rzeczywistość, żeby im pomagać i żeby być w tym, a nie żeby kompletnie stracić ich zaufanie i szacunek poprzez nasze jakieś próby wtłoczenia ich w stary porządek, który już naprawdę nie istnieje. Dobrze, nie mówimy o seksualności. Więcej powiedz, na co innego jeszcze ci otwarły oczy dzieci. No właśnie, wiesz co, na takie rzeczy związane z wyborami też takimi życiowymi, właśnie na to, co jakby dla nich jest wartością. Ja mam głębokie przekonanie, że w czasie, kiedy już, no może moje dzieci to już są dosyć duże i one zaraz wchodzą w dorosłość, ale dzieci takie młodsze, które teraz mają około tam 10 lat czy 5, to te wszystkie dzieciaki, one już nie będą. To się tak mówi, że to trzeba te wszystkie przedmioty ścisłe związane z nauką, z techniką, z internetem, no w ogóle z programowaniem i tak dalej, IT, że to są zawody przyszłości. A moim zdaniem to, co będzie naprawdę wartością dodaną dla tych dzieci, to będzie umiejętność pracy w grupie, umiejętność odcedzania prawdziwych informacji od nieprawdziwych, umiejętność logicznego myślenia. To będą ich wartości dodane, ponieważ cała reszta, wszystko to, co teraz się wydaje takie ważne, na przykład programowanie, tak, że to będzie coś,
to będzie robione przez AI, moim zdaniem. I to tak naprawdę to trzeba będzie tylko właśnie nadzorować. To nie będzie już tak, że wszyscy będą siedzieli, programowali i wymyślali, jak to zrobić, bo te proste rzeczy przejmie AI. I wydaje mi się, że właśnie te ludzkie cechy, które są tak trudne teraz do utrzymania, zwłaszcza po pandemii, czyli właśnie ta umiejętność pracy w grupie, umiejętność zarządzania grupą ludzi, praca z ludźmi, otwartość, szerokie horyzonty, czyli właśnie nie skupienie się na jednej rzeczy, którą w życiu robimy, tylko umiejętność łączenia różnych dziedzin, różnych dyscyplin, że to będzie przyszłością. I gdzieś tam jak patrzę właśnie na te moje córki, na to, jak one mogą myśleć o tym świecie, no to sobie myślę, że trzeba naprawdę teraz, że to, że oni mają taką potrzebę podążania za marzeniami, bardziej niż, znaczy z jakimiś takimi zrywami serca, bardziej niż za czymś, co jest takie, wiesz, przemyślane i wykalkulowane na zimno, to jest coś, co ich zdecydowanie odróżnia od mojego pokolenia, gdzie tak naprawdę albo się w ogóle studiowało całe życie i było się tam, i tak nie miało to żadnego znaczenia, bo i tak nikt nie miał kasy i tak wszyscy żyli w tym samym świecie, zamknięci, ale z drugiej strony już takie pokolenie tam troszeczkę młodsze ode mnie, czyli takie, które ma teraz tam, dobija do 40, oni z kolei zaczęli mieć bardzo przemyślane kariery. Oni już wiedzieli, to trzeba to, skończyć tu, zrobić to i oni byli tacy bardzo nastawieni na to. A to pokolenie teraz, to jest pokolenie, które po prostu podąża gdzieś tam za sercem. To też jest bardzo dziwna historia i też dla rodziców, myślę, bardzo trudna. Więc taka też zmuszająca nas, rodziców, do myślenia, do dostosowania się do tego, do zaakceptowania wielu rzeczy, które dla nas na przykład są nie do zaakceptowania, bo nasz świat wyglądał zupełnie inaczej. Świat światem, tak, jeśli mam być szczery, to gdy powiedziałaś o tej selekcji informacji, to mam wrażenie, że to będzie najtrudniejsze dla nich, no bo jednak i duża część wiedzy jest już cedowana na AI właśnie i wszystko się szuka w internecie, więc to jest utrudnione. Choć przyznam, że gdy też opowiadałaś teraz, no to nie można było nie zauważyć wątku autobiograficznego, czyli robienia 100 rzeczy jednocześnie. Więc skoro już autobiograficznie, to... Lubiony wątek. Tak, a ja go troszkę zmienię, czyli skoro mówisz o tym, co robisz, no jesteś córką matki aktorki, sama jesteś aktorką. Jakie wzorce z tamtych czasów, jak ciebie wychowano, postanowiłaś zaszczepić, a jakie wyrugować w stosunku do swoich dziewczynek? Ja myślę, że ja bardzo podobnie wychowuję moje córki, jak moi rodzice, z tym, że ja jestem taką mieszanką mojej mamy i mojego taty. To znaczy, ja mam zupełnie inną relację z moją mamą i zupełnie inną z moim tatą. Mój tata to był zawsze taki mój kumpel i angażował mnie w mnóstwo wspaniałych wydarzeń. Chodziliśmy razem po górach, zabierał mnie na wernisaże. No to całe życie takie to było. Rzeczywiście z tym moim tatą miałam taką relację bardzo przyjacielską i bardzo taką, on mnie inspirował bardzo wieloma rzeczami, a z moją mamą z kolei miałam taką relację bardziej związaną z odpowiedzialnością, ale też robiłyśmy dużo rzeczy razem, jeździłyśmy razem na wakacje, gdzieś tam żeśmy, tylko że jakby to była bardziej taka relacja, w której ja bardziej tak rozmawiałam z nią o rzeczach emocjonalnych, o takich bliższych, kobiecych. Taka ta relacja była trochę bardziej miękka, ale jednocześnie moja mama była też dużo bardziej wymagająca, chociaż oboje moi rodzice, i tutaj ja to właśnie postanowiłam jakby wprowadzić też w swoim rodzicielstwie, co dla mnie było ogromnie, wydaje mi się, ważne i teraz jak patrzę na moje córki nastoletnie, to naprawdę jestem szczęśliwa, że to się udało. To znaczy moi rodzice, oczywiście to były inne czasy,
i więcej osób tak miało, jak ja, ale moi rodzice mnie wychowywali, jak to moja mama mówiła, zawsze na tak zwanej długiej smyczy. Czyli ja miałam ogromną wolność, ale też gdzieś ta smycz się kończyła i musiałam wiedzieć, że tam gdzieś jest już jakaś granica. I oczywiście mogłam wyjeżdżać. No teraz jak moja mama mówi o tym, że jak ona pomyśli, że ona mi pozwoliła 15-letniej pojechać stopem po Europie, to jej się po prostu nie mieści to w głowie, żeby tę moją Marcysię, która teraz ma 15, tak se puścić po prostu, żeby ona sobie pojechała z chłopakiem przez Europę, bez biletów, bez hoteli, bez niczego. Więc to były inne czasy oczywiście, ale ta długa smycz też polegała na tym, że moja mama na przykład mówiła mi, dobra, możesz iść na tę imprezę, możesz wrócić rano, ale mi się wydaje, że fajniej jest wrócić wieczorem i obudzić się we własnym łóżku. Nawet jak wrócisz w środku nocy, to się wykąpać i obudzić się w swojej czystej pościeli. I ja tak raz poszłam na imprezę, drugi raz se zostałam na noc, obudziłam się w tym syfie, w tych kolegach, koleżankach leżących pokotem wszędzie, w tych papierosach i w tych butelkach. I powiedziałam, no nie. I od tamtej pory wracałam sobie już do domu grzecznie. Było mi zdecydowanie milej wrócić do domu i obudzić się w czystym łóżku. Więc rzeczywiście takich rzeczy miałam dosyć dużo w różnych obszarach, tak, że po prostu ta moja decyzyjność była wspierana. I później, jak byłam już dorosła, dowiedziałam się, że jest coś takiego jak zewnątrzsterowność i wewnątrzsterowność u ludzi. I ja wtedy, jak o tym poczytałam, to sobie pomyślałam, że to, co jest piekielnie ważne dla mnie jako dla rodzica, jako dla mamy, to jest zaszczepić w moich córkach tą wewnątrzsterowność, czyli tę umiejętność podejmowania decyzji i konsekwencji w zgodzie ze sobą, a nie żeby zadowolić innych. I to wydaje mi się, że to jest bardzo trudne i też oczywiście zależne od charakteru danej osoby. Ja po prostu byłam też z charakteru zawsze wewnątrzsterowna, bo mnie interesowało tylko to, co ja miałam ochotę zrobić. I jakby zadawalanie innych moim zachowaniem nie była moja cecha charakteru w żaden sposób, ale też wspieranie właśnie tego, że podejmujesz decyzję, proszę bardzo, ale potem ponosisz jej konsekwencje. W związku z tym ja mam teraz nastoletnie dzieci, które są cudownie ogarnięte, są wspaniałe, uwielbiam je. Nie jakby wiedzą, że mogą, ale nadal jak moja córka, która ma już prawie 18 lat, to jest prześmieszne, mówi tak, mamo, a za rok, czy ja będę mogła pojechać? Ja mówię, dziecko, co ty mnie pytasz, co ty będziesz mogła robić? Ty będziesz dorosłą osobą. Ty mnie pytasz, czy będziesz mogła na wakacje pojechać za rok? Przecież ty sobie będziesz mogła w ogóle nic nie robić cały rok. To już nie jest w ogóle mój interes, co ty będziesz robiła. Tylko musisz mieć na to pieniądze oczywiście, więc jak se zarobisz, to se pojedziesz na wakacje. Jakby to, no, jeśli nie będziesz się uczyć i tak dalej. No więc, ale mam cudowne dzieci, które fantastycznie podejmują decyzje i wiedzą, kiedy podjąć właściwie jaką, a jak nie wiedzą, to szybko same się uczą na swoich błędach, ponieważ ja ich nie zmuszam. Jak jest, ja mówię, no kurtkę, no słuchaj, moim zdaniem jest zimno, moim zdaniem powinnaś wziąć kurtkę, no ale jakby podejmij swoją decyzję i zobaczymy, co się wydarzy, no. No jak się zmarznie raz drugi, to się już zakłada kurtkę, no jakby nie można dzieci cały czas wychowywać. No, trzeba to już przerwać dosyć. Im szybciej, tym lepiej, moim zdaniem. I później te dzieci bez paletek jeżdżą na tenisa. No cóż, dobrze. No tak, no ale trudno, raz pojedzie, się wróci, to albo będzie płakać, bo nie ma, albo trzeba będzie pożyczyć i będzie musiał iść do trenera i powiedzieć. No jakby właśnie to są te wybory, to znaczy to, że my teraz jak głupki jakieś jeździmy, załatwiamy po nocach jakieś kasztany, jakieś nie wiadomo co, no to powoduje, że potem masz nastolatka, który nie jest w stanie się w ogóle sam ogarnąć, bo on w życiu nie poniósł konsekwencji tego, że się nie ogarnął. No trzeba się ogarniać, tak? Zapomniałeś, nie zrobiłeś. To jest jedyny twój obowiązek w życiu. Nie musisz iść wydoić krów, ja mówię moim córkom, nie musisz iść pola obrobić, nie musisz zajmować się młodszym rodzeństwem, nie musisz nic robić. Jedynym twoim obowiązkiem w życiu jest pamiętać, że masz coś do zrobienia w szkole i odrabiać lekcje. Koniec. Więc jeżeli o tym nie jesteś w stanie pamiętać,
no to trudno, to ponosisz tego konsekwencje. Dobrze, pięknie opowiadasz o dzieciach, ale powolutku chciałem zmienić temat. No, żeby liznąć więcej, choć do lizania, przyznam, bez bicia brutalnie wrócimy jeszcze, bo... Staram się krótko. Nie ma, mów, ja będę tutaj starał się najwyżej przerwać. No ale teraz powiedziałaś o tym, że chcesz się budzić we własnym, czystym łóżku, po prostu. No i wiem, że to nie zadowala portali plotkarskich, które uwielbiają zaglądać w życie celebrytów. No mimo tego można się dzięki tym portalom dowiedzieć, że miałaś w domu prototyp R2D2, czy coś, co przynajmniej tak wyglądało. No i że żyjesz na kocią łapę. I tym przydługim wstępem dochodzimy do pytania. Tyle rzeczy robisz, a przed ołtarz jeszcze nie doszłaś. Słyszałaś kiedyś takie pytanie? Nie, no wydaje mi się, że to już są czasy, w których po prostu wstyd o coś takiego zapytać. Nigdy nie miałam w rodzinie nikogo, kogo by to interesowało, na szczęście. Nikt nigdy mnie do tego w ogóle... Znaczy to w ogóle nie był temat nigdy i nadal nie jest i w ogóle uważam, że no na szczęście już mamy czasy, w których to jest po prostu aż niezręczne, aż takie zatykające, jeżeli w ogóle kogoś to w jakikolwiek sposób, wiesz, interesuje. A to cię zaskoczę. Ja pamiętam, że kiedyś byłem właśnie w lokalu i podeszła do mnie i to uwaga, kobieta i mówi, kiedy weźmiecie ślub? Nie, poznaliśmy się z kwadrans wcześniej, naprawdę. I gdy usłyszałem ją odpowiedź, to koniecznie chciała mnie do rzeczonego ślubu przekonać i ja nie zapomnę tej argumentacji, bo jest XXI wiek bo jej zdaniem to my sami sobie robimy pod górkę, więc nie powinniśmy liczyć na takie same przywileje jak inni rodzice i uwaga, bo to mnie zaskoczyło, inni ludzie wręcz. Bo widzisz, to wtedy to było parę ładnych lat temu. Chodziło też o urlop opiekuńczy na partnerkę, prawda, w ciąży i to mogliście się tutaj ohajtać. To jest wasza i naprawdę byłem zaskoczony, dlatego pytam ciebie, bo jednak mówię, myślałem, że może też z tym się spotkałaś. Wszystkim, tak, to jest, wiesz co, to jest, nie spotkałam się z tym. To jest mental związany z... No i jeszcze z czas, znaczy wiesz, to po prostu to już nie są czasy, w których trzeba ślub brać z jakiegokolwiek powodu. Jedynym powodem, jaki może być, to jest to, że chcemy to zrobić. Że to ma dla nas wartość. I wtedy bardzo często ma to wartość dla nas duchową i robimy to przed Panem Bogiem, czy i w kościele i jakby to jest dla nas wartością. Często ma to dla nas wartość po prostu naszą emocjonalną i teraz mamy tę szansę, żeby brać te śluby tak zwane humanistyczne, czyli takie, które po prostu są dla nas wartościowe i ważne, a nie są dla papierka. No albo po prostu ślub cywilny, tak? To jest coś, co już w ogóle też jest tak przebrzmiałe, że jakby to jest teraz tylko nasza możliwość, a nie nasza konieczność, na szczęście. Dokładnie, na całe szczęście. Wszystkim, którzy mieli problemy właśnie z jakimiś urlopami opiekuńczymi czy innymi przepisami, odsyłam do rozmowy z Adrianem Noworolnikiem, Złote Rady dla konkubentów i nie tylko. Omawialiśmy to kiedyś szerzej i przy okazji od razu zachęcam, żebyście subskrybowali ten kanał. No ale wróćmy do rzeczy najważniejszych. Był R2D2? No musi pojawić się i ona. Twoim głosem. Coś się zbliża. Coś mrocznego. Mówiła to dokładnie Asoka twoim głosem. No jako, że pszczelarz starszy jest wielkim fanem Gwiezdnych Wojen i wraz z Jedajką prowadzi o nich podcast, muszę spytać w jego imieniu. Czy cieszyłaś się, że ją podkładasz? Bardzo, bardzo. To było w ogóle cudowne. I to był wbrew pozorom... Mimo że aktorka czy aktor operują swoim głosem i swoją wrażliwością, to w dubbingu cudowne jest to, że słuchasz tej osoby, bo pewnie Państwo wiedzą, ale może krótko powiem, jak wygląda praca przy dubbingu, bo to jest fantastyczna w ogóle praca, bardzo ją lubię. Nie robię jej tak bardzo dużo, ale robię bardzo fajne projekty i to mi sprawia wiele przyjemności. W dubbingu jest tak, że na dużym ekranie, bardzo dużym, takim na całą ścianę pokoju najczęściej, czasami na małym monitorze, zależy do czego, ale do kina najczęściej jest to duży ekran, mamy film. Ale film nie jest w wersji
takiej, jaką Państwo oglądacie na wizji. Często jest to film nieskończony jeszcze. Film, który ma przez całą swoją szerokość i długość zaklejone takie wykaszetowane, że to jest film własność Disneya albo własność czyjaś tam. Czyli jest bardzo dużo zabezpieczeń, które powodują, że tego filmu nikt nie wyniesie na zewnątrz i nie pokaże przed premierą. Bardzo często zdarza się tak, że nie widać w ogóle nic poza ustami osoby mówiącej. Czyli jest czarny ekran, na którym są tylko usta osoby, którą dubbingujesz. Co jest bardzo dziwne, bo nie wiesz, czy ona stoi, czy ona leży, czy ona po prostu nic o niej nie wiesz. Widzisz tylko usta. No i ma się słuchawki oczywiście na uszach, mikrofony stojące, mikrofony też przyczepione, często tutaj na głowie się ma jeden przyczepiony, drugi gdzieś do klatki piersiowej i mikrofon jeszcze taki ogólny, zbierający. I słyszysz w słuchawkach oryginał. I teraz musisz nauczyć się oddychać z tą osobą, która gra. Musisz nauczyć się wraz z nią po prostu falować z tym mówieniem. Czasami ona biegnie, czasami robi różne rzeczy. Jak podkładałam Gamorę, to moje pierwsze 2 dni dubbingu to były kopnięcia, uderzenia, spadanie, rażenie prądem, umieranie, wstawanie, bicie, spadanie z dużej wysokości i tak dalej. Po prostu tylko tyle, powiedziałam może 3 słowa. Więc jakby musisz się nauczyć oddychać, ruszać razem z tą osobą. To jest bardzo ważne, bo to bardzo słychać, czy jesteś w ruchu, czy nie jesteś. Więc przed tym mikrofonem my czasami biegamy, kopiemy, uderzamy, robimy jakieś dziwne ruchy właśnie po to, żeby być w rytmie tej osoby. Ale nie zawsze osoba na ekranie, no często jest po prostu montowana z różnych ujęć i na przykład te oddechy są w różnych miejscach. I tobie się wydaje, że oddychasz z tą postacią, zmienia się kadr i nagle ona jest w zupełnie innym rytmie oddychania, bo ona już i w ogóle w innym momencie mówi, no bo to było cięte i teraz ty też musisz to jakoś przeciąć. Także to jest bardzo, bardzo fajne. Ale też właśnie wczucie się w tę postać. I tu wracam do twojego pytania. Wczucie się właśnie w Asokę i w jej sposób takiego spokojnego, pełnego siły mówienia, bo ona ma, ja pierwszy raz mówiłam takim niskim głosem swoim, nie musiałam go podwyższać, nie musiałam udawać, że jestem jakaś, nie wiem, młodsza niż jestem, albo wyższym głosem w ogóle mówię, tylko właśnie mogłam używać tego swojego niskiego głosu i to była wielka, wielka, wielka przyjemność, zwłaszcza, że no to też jest fajna, kultowa postać i dać jej swój głos, no to po prostu jest coś, z czego można być dumnym. Powiem tak, podcasty mają swój urok. Niezaprzeczalnym jest to, że nikt nie musi się męczyć moim widokiem, ale mają też minus. Nikt nie widział tej pasji, którą teraz, bo dopiero teraz było widać tę pasję, gdy zaczęłaś opowiadać, opisywać tę postać, co po raz kolejny udowadnia, że no, powinien tu siedzieć ze mną mój pszczelarz, który już niedawno zaskoczył nawet Jacka Drewnowskiego. Pozdrawiamy tu, ale no, po prostu jego pytania widzę, że no następne brzmi dokładnie tak. Czy podkładając Asokę czułaś się, jakbyś to ty przeżywała jej przygody? Ja to już widziałem przed chwilą, więc dalej zadam. Tak. To już jest pytanie, na które odpowiedziałam. Tak. To jest coś takiego, chociaż no tutaj zdradzę coś bardzo takiego po cichutku, specjalnie dla twojego pszczelarza, którego pozdrawiam. Chociaż kiedy dostałam film i robiłam jego pierwszą wersję, to nie był jeszcze skończony, jeśli chodzi o udźwiękowienie. Więc na przykład słychać było, że bohaterka nie biegnie po stacji kosmicznej, tylko biegnie po drewnianym podejście, który ma pod nogami naprawdę. Słychać było, że miecze, no ich dźwięk jakoś tak niebezpiecznie przypomina plastik, a nie świetlny miecz. Także to są takie różne zabawne rzeczy, które nam się tam zdarzają. Słychać było, jak na przykład skrzypi ubranie jednej bohaterki, które oczywiście później jest wyciszone, to wszystko jest powycinane i tak dalej. Więc tak, to z jednej strony człowiek się wciąga, a z drugiej strony często ma niedokończony film, który na przykład dzieje się na greenboxie i widzisz w ogóle sceny ogólne, widzisz kamerę, widzisz wszystko, bo jeszcze to nie zostało zmontowane. Także
To jest taka dziwna przygoda, ale bardzo przyjemna. No dobrze, zostańmy jeszcze chwilę w tym temacie. Jesteś wszechstronnie uzdolniona i wysportowana, co wszyscy wiedzą. To jak sobie radzisz z mieczami świetlnymi? Mieczami nie trenowałam, chociaż nawet wygrałam taką licytację na trening, ponieważ mąż mojej przyjaciółki trenuje miecze świetlne i jest w takiej sekcji i mam nadzieję, że to się jeszcze wydarzy i pójdziemy na ten trening. Tam terminowo nie mogliśmy się zgrać, bo to jest fascynujące. Mój tata trenował kendo. I ja bardzo dużo czasu spędziłam też siedząc na treningach kendo i oglądając, jak to wygląda. Nigdy mnie to za bardzo tak nie ciągnęło, bo jednak to jest urazowy sport. To znaczy łokcie są pobijane i to jest takie bolesne. Mój tata też tak nie miał, mimo że trenował to kendo wiele lat i uwielbiał, to była jego wielka miłość, to jednak nie miał takiego poczucia, że ja powinnam też to robić. Jednak wydawało mu się chyba, że to jest troszeczkę zbyt urazowe dla dziewczynki, chociaż przy moim stylu życia i ilości razów, kiedy spadłam z drzewa i wyrżnęłam się na deskorolce, ta urazowość może nie była aż tak ważna. Ale teraz jak o tym myślę właśnie i w ogóle sporty walki wydają mi się, nigdy nie trenowałam sportów walki. No tam jakieś miałam zetknięcia z capoeirą czy z judo, ale to takie pojedyncze. Ale mnie się wydaje, że to jest w ogóle coś wspaniałego, co przede wszystkim kształtuje nie tylko człowieka fizycznie, ale też psychicznie. I że naprawdę te wszystkie sporty, które wymagają ogromnego skupienia na rzeczach, no właśnie to, czego też Asoka uczyła swoją podopieczną, czyli tego, żeby po prostu słyszeć, znaczy widzieć uszami, o tak bym powiedziała, i jakimś szóstym zmysłem, no to jest coś w tym, że właśnie ta umiejętność skupienia się, że to jest coś wspaniałego. Także mam nadzieję, że jeszcze się z tymi mieczami świetlnymi naprawdę zetknę. Tak, bardzo mnie zainteresowałeś tym, będę musiał to też sprawdzić dla pszczelarza. Na chwilkę jeszcze odskoczę, bo faktycznie jak myślę o sportach walki, nie pamiętam już, no przyznaję się, że nie wszystkie swoje rozmowy pamiętam dokładnie. Raz zaprosiliśmy tu mamę M i ona na pewno mówiła o swoim sportowym trybie życia i nie będę oszukiwał, to ona jest tą bardziej poukładaną w naszym domu, dzięki temu, że przez całe życie trenowała. Między innymi, no bo też jej cechy osobiste, ale muszę spytać, to jak było z tym Anakinem? Powrót Anakina, jak ty to widziałaś wtedy, gdy podkładałaś? Słuchaj, to akurat w ogóle tę scenę dogrywałam oddzielnie po jakimś czasie, bo tam się pojawiał też młodszy głos, tam się zmieniał czas. Tak. Więc tam też była jakby młoda Asoka, więc ja tylko kawałeczek tego podkładałam i tak patrzę, mówię, co tu się wydarzyło? I miałam wyblurowanego go. Nie wiedziałam, kto to jest. Kurczaki. Właśnie po to znaczy to są wszystkie zabezpieczenia, bo mimo, że my podpisujemy tak zwane NDA, czyli ogromne, wielostronicowe umowy, które nam mówią, że nie możemy zdradzać, w czym gramy, gdzie gramy, co gramy i kogo gramy i dlaczego, dopóki to się nie pojawi przed ekranem, no to właśnie dodatkowo jeszcze są te zabezpieczenia, więc ja nie wiedziałam w ogóle, co tam się dzieje, ja tylko widziałam jakiś fragment, coś tutaj, jakiś kawałek chodnika i znikające, nie wiedziałam właściwie, co tam się wydarzy, także dopiero jak obejrzałam serial, to się zorientowałam. Ja dzięki kontuzji dłoni nie wiem, co zapisałem sobie zapytanie kolejne, dlatego przejdziemy do tych, które miałem wcześniej przygotowane. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, że powoli kończymy temat Gwiezdnych Wojen, no ale musiałem zadać te pytania, bo pszczelarz byłby niepocieszony. Kilka razy w naszej rozmowie pojawił się temat zdjęć. Nie będę wchodził na ten grząski grunt, bo wiem, że tutaj 2 godzin nie mamy kolejnych, ale skoro pojawił się temat zdjęć, to trzeba uczciwie spytać, czy myślałaś kiedyś o podologii? Nie, właśnie nie wiem, o co ci chodzi z tą podologią. Kto ma taką wystawę jak Nogi Polskie? Nogi polskie. Tak, to była jedna z wystaw. Rzeczywiście akurat tak się zabawnie złożyło, że miałam, tak przyglądałam się właśnie jakimś nogom i one się złożyły na taką
część wystawy szerszej, która mówiła o tematach tabu. I to jest wystawa Polish Women Photographers, takiej organizacji, stowarzyszenia, które wspiera polskie fotografki. I wystawa, mam nadzieję, że jeszcze gdzieś kiedyś zawiśnie, ale nie, podologia nie. Natomiast rzeczywiście fotografia tak i jest to moja ogromna pasja i mam nadzieję, że tych wystaw jeszcze trochę będzie, poza tymi, które już były. Zdradzę, że tam były głównie kobiece nogi. Tak, kobiece nogi. Zdecydowanie kobiece nogi. No, tak mi się wydawało, ale mówię teraz, nie ryzykuję, już wiadomo, różnie bywa. Ale sama też powiedziałaś kiedyś, że wolisz ogólnie fotografować kobiety, bo są jednak takim bardziej atrakcyjnym i wdzięcznym obiektem fotografii. Tak, są, to prawda. To znaczy praca z kobietą jest o tyle łatwiejsza, wbrew pozorom łatwiejsza, że tak, kobiety mają dosyć plastyczne ciała, jest więcej możliwości pracy z kobietą, jeśli chodzi o na przykład znalezienie, nie wiem, pozycji, miejsca, no ciężko jest z facetami, tak, no co facet, usiądzie, podeprze się jedną ręką, podrapie się po głowie, no ale co ja mu powiem, słuchaj, a gdybyś tak przytulił się do swojego kolana teraz, albo żebyś na przykład zrobił taki skłon, albo może staniesz na rękach, albo może, no to jest trochę trudniej, albo tutaj się tak wygnij, weź się tak przelej przez to, no ciężko jest, a z dziewczynami jest dużo łatwiej w ten sposób pracować i rozmawiać, więc te ciała trochę jest łatwiej układać, a ponieważ ja fotografuję głównie z pasji i często mam jakieś pomysły na to, jak chciałabym, żeby te zdjęcia wyglądały, więc plastyka tej osoby, z którą pracuję, taka jej otwartość właśnie na różne emocje. Mężczyźni też trudniej wyrażają emocje, trudniej ich zmusić, żeby się naturalnie śmiali albo żeby coś. Poza tym ta relacja damsko-męska fotograficzna, ona też jest troszeczkę inna wbrew pozorom. I mimo, że jakby ja nigdy w ogóle w żadnym momencie mojego fotografowania jakiegokolwiek mężczyzny nie miałam żadnego dyskomfortu i myślę, że oni też nie, to myślę sobie, że to jest jakiś rodzaj trudności, że jest w tym coś takiego, że nawet jeśli ty nie masz z tym problemu i twój, nie wiem, model nie ma z tym problemu, mówię o takich zdjęciach, oczywiście nie mówię o zwykłych portretach w garniturze, ale jakichś takich zdjęciach właśnie, że nie wiem, widać kawałek ciała. Ja bardzo jestem zafascynowana ludzkim ciałem, jak jest pięknie zbudowane, jak pięknie je można fotografować. No to tutaj pojawia się na przykład problem niechętnej małżonki albo partnerki. I gdzieś tak mam zawsze w tyle głowy, że ktoś sobie może jakąś historię do tego opowiedzieć i ktoś będzie miał z tym dyskomfort, z czymś, z czym my akurat żadnego dyskomfortu nie mieliśmy. Więc dlatego właśnie fotografowanie kobiet jest dla mnie łatwiejsze, przyjemne, a poza tym wydaje mi się, że mam ogromną przyjemność w wydobywaniu piękna z kobiet, które, no na przykład jak robię sesję, ostatnio robiłam sesję z Joasią Jagiełło, która jest autorką książek, może nawet znacie, bo również pisze dużo dla dzieci, ale też dla dorosłych i Joasia pierwszy raz w życiu miała tak naprawdę, na 50. urodziny zrobiła sobie taki prezent, że miała właśnie sesję zdjęciową. Pierwszy raz w życiu miała taką profesjonalną sesję zdjęciową i ona wyszła i mówi, słuchajcie, ja płynę jeszcze cały czas na tej fali, ja się czułam jak księżniczka, jak królowa, umalowana, piękna, ubrana, no w ogóle to było dla mnie takie i to jakby nie o to chodzi, że to było nawet, bo zdjęcia wyszły nam cudowne i ona, myślę, że będzie bardzo zadowolona z tych zdjęć, to robiłyśmy 2 dni temu sesję, więc jeszcze nie widziała tych zdjęć w całości, ale samo to uczucie, z którym ją zostawiłam, było wspaniałe dla mnie i to mi sprawia naprawdę ogromną radość. Dobrze. Cieszę się, że tak to opisałaś. Jesteśmy przy tej relacji i znowu padły słowa, że lubisz ludzkie ciała, fascynują cię. To jest kolejny dowód na to, że musiało cię ciągnąć do medycyny. Wszak ukułaś termin wylizać czaszkę z niemym K. Jezus Maria, co ty wymyślasz? Ja nie wiem w ogóle, o czym mówisz. Ty naprawdę nie pamiętasz swoich wywiadów sprzed 20 lat, daj spokój. Ja jestem tak stary, że tylko sprawdzam te stare wywiady, nie będę czytał nowych. Było to tak, że kiedyś
Wszyscy traktowali mnie z szacunkiem, miałam komfort psychiczny. Czasem śmiałam się sama z siebie, z tego jak wyglądam i z tego co robię. W pewnym momencie siedzę z kielichem wódki w ręku. Wypiłam i postanowiłam wylizać resztkę. Ku uciesze wszystkich ukułam termin wylizać czaszę. Ale ja nie wiem, czy to nie dotyczyło... Nie wiem, czy to nie dotyczyło tego w ogóle, nie dotyczyło tej sesji Ja do mogę ci Playboya. powiedzieć. Czy to nie było Dokładnie chyba gdzieś w okolicach dotyczyło. tego, bo Dokładnie. tam był taki kieliszek wódki. Tak, wracamy, Papowski wywiad 2004 rok. Mój ulubiony w tej rozmowie tak, dzisiaj. to musiało być z widzisz. tym związane, ponieważ ja wódki nie piję nie powiem od kiedy, ale w każdym razie w tamtym czasie nie wzięłam do ust wódki na pewno, więc to chyba dotyczyło właśnie tego, że stał ten kieliszek od wódki, a nie z wódką de facto, bo w ogóle, już nie mówiąc w ogóle na sesji, to w ogóle nie wchodzi w rachubę, ale ja w ogóle nie piję mocnych alkoholi, no w ogóle nie piję wódki, Boże, nigdy chyba, więc tak, to musiało chyba być po prostu jakaś historia z tego planu, ale wiesz, ja mam pamięć bardzo dobrą, ale bardzo krótką i ja w ogóle, ktoś do mnie też ostatnio coś mówił na temat jakichś rzeczy, ja w ogóle nie pamiętam nic ze szkoły teatralnej, ja w ogóle nie pamiętam jakichś wydarzeń, ja to wszystko wyrzucam, bo ja mam za dużo na twardym dysku, muszę to porządkować szybko. No ja niestety też usuwam, ale na pewno postaram się z tej rozmowy zapamiętać twą empatyczność, bo tak jak podkreślamy przy tej słynnej sesji, nie miałaś problemu z tym, jak ciebie odbierają, jak sama sesja jest odbierana, no to tu jednak, kiedy masz sama modela, to podkreślasz, że dbasz o jego samopoczucie, myślisz o tym, jak zostanie odebrany, więc mam nadzieję, że przynajmniej tę empatyczność zapamiętam, bo moja pamięć też bywa ulotna. Ale wróćmy do tych nóg, bo nie po to się szykowałem, czytałem o podologii, żeby nie zadać jakiegoś pytania o nogach do Jasnej Anielki. Jak noga w gipsie pomaga w karierze aktorskiej? Niestety za bardzo nie pomaga, przeszkadza, ale też na szczęście nie aż tak bardzo, bo ja w ogóle nie miałam, tak jak ty mówisz, że miałeś połamane wszystko, tak ja nie miałam złamanego praktycznie nigdy nic do czasu, kiedy łapałam nogą ketla i złamałam sobie duży palec, znaczy pękłam tak naprawdę go, a potem złamałam sobie nogę na wrotkach i rzeczywiście powiem ci, że pierwszy raz przeżyłam coś takiego, że jest noc, jest godzina mniej więcej północ, bo tak wylądowałam w szpitalu koło północy, koło pierwszej miałam diagnozę, że już złamana i gips, a ja następnego dnia mam spektakl. Spektakl, w którym dużo chodzę, ale co ważniejsze, wyskakuję przez okno, staję na głowie i robię bardzo dużo innych rzeczy. No i teraz tak, co tu zrobić? Ponieważ jestem osobą silną fizycznie, więc jakby chodzenie o kulach nie sprawiało mi problemu, więc zadzwoniłam rano do teatru, powiedziałam, słuchajcie, ja mam nogę złamaną w gipsie, ale ja mogę zagrać, tylko że będę chodziła o kulach, więc musimy wymyślić jakiś po prostu magiczny sposób, żeby ominąć te rzeczy, które tam robię i których nie zrobię. Dobrze wymyślimy. To w ogóle było niesamowite, bo wyszedł świętej pamięci Emilian Kamiński przed spektaklem, powiedział, słuchajcie państwo, aktorka ma złamaną nogę, ale postanowiła spektaklu nie odwoływać, tylko zagrać. Więc prosimy o wyrozumiałość, bo nie zawsze może być tak, jak byłoby, gdyby miała obie nogi sprawne. Więc publiczność była cudowna i nagrodziła mnie brawami wyjątkowymi i w ogóle to było bardzo miłe. Ale to niestety nie jest to coś, co dla aktora jest jakby takim miłym momentem, bo nagle twoje ciało, które jest twoim narzędziem pracy, przestaje współpracować i zabiera ci jakby możliwość w jakiś sposób. W związku z tym my się zaczynamy borykać z takim myśleniem, czy trudno, idę w to, gram, tu mówię w serialu złamana noga, tu złamana noga i po prostu dalej pracuję, czy mówię sobie nie, stop, to jest moment na to, żeby właśnie się położyć i odpocząć.
Bo to, ale tak, ale dobrze, ale to lud będzie mógł, kłopoty, bo ktoś będzie musiał odwołać spektakl, tu nie mogą zrobić zdjęć, tu nie mogą tego, nie mogą tamtego, tu nie mogą zmienić scenariusza, tu nie mogą czegoś, więc żeby tego kłopotu nie robić, to sobie myślisz, dobra, to już idę, już robię to, co mam do roboty. Więc to jest taki nieprzyjemne bardzo, ale nie wydaje mi się, żeby to jakoś szczególnie było w stanie pomóc. Natomiast może się okazywać też, że nie przeszkadza aż tak, jakby się wydawało. Jako zły ojciec muszę zweryfikować fakty, bo nieprzypadkowo użyłem słowa kariera aktorska, by cofnąć się do jej początków. Niejaka Paulina Holz, może też kojarzysz, wspominała kiedyś, że przeszła szkołę aktorską. Dzięki temu, że skręciła kos, ale... Skręciłam. I powiedziała... To tutaj wracając do szkoły teatralnej, to tak, tylko że wtedy nie miałam złamanej, tylko skręconej, miałam w gipsie ją przez chwilę. A ja właśnie o gipsie mówiłem. Ale rzeczywiście to, że musiałam pójść na egzaminy, wiecie Państwo, czasami jest coś takiego, taki przewrotny mechanizm w nas się otwiera, kiedy jakieś dodatkowe trudności się pojawiają znienacka, to dotychczasowe trudności stają się po prostu nieważne, bo coś innego zaprząta naszą głowę. I ja dokładnie tak miałam. To znaczy ja po pół roku pierwszym szkoły teatralnej miałam jakiś taki opad motywacji i takie poczucie, że nie, że jednak chyba nie, że to nie, tamto nie, ja jednak nie umiem, nie, to nie dla mnie. I tak sobie pomyślałam, nie, dobra, już nie będę dalej do tej szkoły chodzić, trudno. I rzeczywiście skręciłam nogę w kostce, wysiadając z autobusu na Krzywy Bruk, podwinęła mi się noga i wylądowałam tak na sorze. I miałam tę nogę w gipsie tuż przed egzaminami, z ruchu, z tańca, z rytmiki, bardzo dużo, z piosenki, gdzie też żeśmy w ruchu, to sceny aktorskie, wszystko. Wszystko grałam o kulach z nogą w gipsie i tak mi było już wszystko jedno, że nagle zamiast się skupiać na trudnościach, skupiłam się na radości z tego, że mogę te egzaminy zdać. Znaczy, że mogę do nich podejść, że trudno, mam nogę w gipsie, więc i tak wyżej po prostu tyłka nie podskoczę. Zrobię tyle, ile mogę. I nagle poczułam taką przyjemność i taki żar w ogóle w sobie, taką radość z tego, że chyba wtedy ten płomień zapłonął tak naprawdę wysoko i stwierdziłam, że dobra, to chyba jednak zostaje, to jest jednak to. Zdałam tą sesję oczywiście bez większych problemów, gdzieś tam pewnie na jakieś truje czwórki, bo na pierwszym roku w szkole teatralnej się nie dostaje wyższych ocen i się udało i zostałam. Także tak, tutaj jeśli o to chodzi, to tak. Czyli ta noga w gipsie w tym pomaga, ale na pewno nie pomaga w wysokogórskich wyprawach. A chcę cię spytać, czy w końcu weszłaś na Kilimandżaro? Nie weszłam, ale mam nadzieję, że moja przyjaciółka, która zaszczepiła we mnie tę myśl, mnie jeszcze tam kiedyś zabierze, bo jest to jakaś moja, w ogóle te wysokie góry i w ogóle góry, znaczy może nie te najwyższe, bo ja nie jestem, po przeczytaniu kilku audiobooków, nagraniu o wspinaczce wysokogórskiej nie jestem jednak na to gotowa, jednak to nie jest mój żywioł, ale Tatry czy góry takie nie tak bardzo wysokie są zdecydowanie moją miłością ogromną, więc mam nadzieję, że to się jeszcze zdarzy. Nie, powiedziałem, że to jest piękne marzenie. Ja od razu mam przed oczami sketch Monty Pythona o zdobywaniu obu szczytów, który ma po prostu wiele płaszczyn, kilka gden, więc mam nadzieję, że kiedyś zdobędziesz ten szczyt, ale może druga część Luśki na planecie Dziecko, bo też czekamy, tam jest napisane, że gdzieś pierwsza część, a to już parę ładnych lat minęło. Wiesz co, tak, to było napisane na fali tego mojego macierzyństwa, ale też tego, że przez lata prowadziłam spotkania Świadoma Mama i to były takie spotkania darmowe dla kobiet w ciąży i dla kobiet z małymi dziećmi. Później rozszerzyły się trochę, bo też mężczyźni zaczęli częściej bywać na tych spotkaniach, więc zmieniło się to na spotkania dla rodziców, mimo nazwy ciągle Świadoma Mama.
Ale rzeczywiście to było niezwykłe doświadczenie, bo bardzo wielu specjalistów fantastycznych tam spotykałam. I tak powstała ta książka też z takiej chęci podzielenia się najnowszą wiedzą, bo miałam przez te kilka lat, miałam ogromny przekrój różnych mam, które w całej Polsce bardzo często miały w głowach te same mity, te same jakieś stare, nieaktualne już zupełnie informacje przekazywane od ich mam, te same problemy, te same niepokoje i nagle się okazało, że może warto rzeczywiście o nich napisać i tak powstała Luśka na planecie Dziecko. Też z inspiracji też osób, które postanowiły wydać tę książkę, także bardzo to było fajne doświadczenie, ale teraz chyba już ten temat dzieci nie jest mi aż tak bliski i też wydaje mi się, że po prostu na wszystko jest jakiś czas. Wtedy był czas na to, teraz jakoś nie mam takiej w sobie werwy do pisania, bo myślę, że może bardziej mnie ta fotografia interesuje, chociaż myślę o tym, żeby połączyć fotografię ze słowem, także nie mówię, że nie. Miałem zadać ci jeszcze tylko jedno pytanie związane z różnymi pasjami, ale zobaczyłem w końcu, co ja tu nabazgrałem. Już wiem. Mówiliśmy o tej Asoce, mówiliśmy o tym Disneyu, a przygotowując się do tej rozmowy, spojrzałem sobie jeszcze raz na zakochaną w czułym Maskatanę i niezależnie od tego, jak różną jest postacią od ciebie, to faktycznie potrafię w niej dostrzec ciebie. To ciepło głosu, ta specyfika, poczucie humoru, faktycznie, i to też zwrócił mi na to uwagę pszczelarz, że przecież zobacz, bo ten głos jest podobny, inny, a podobny i faktycznie, gdyby nie on, nie grzebałbym dalej, faktycznie jesteś tą Maskataną. No, mimo pewnych różnic, że tak się powiem, w budowie ciała. Dobrze, to na samo zakończenie. Masz dziesiątki pasji, czy wśród nich jest śpiewanie? Kategorycznie nie. Trudno. Ja bym to tak jest chciał... rzecz, o której marzę, żeby umieć. Jakbym miała poprosić o jakąś taką jedną umiejętność, której nie mam, a chciałabym mieć. To jest właśnie śpiewanie, bo rzeczywiście no bardzo chciałabym umieć dobrze śpiewać, nie umiem i to zawsze był mój słaby punkt, najsłabszy chyba ze wszystkich moich w ogóle możliwości i jak teraz ostatnio musiałam zaśpiewać w filmie Nic na siłę dla Netflixa, to powiem ci, że ja po prostu, mi serce stanęło, jak to przeczytałam. Mówię, jak to śpiewać? Jakie śpiewać? Nikt mi nie mówił o żadnym śpiewaniu. Na szczęście stała koło mnie i całe śpiewanie się odbywało w towarzystwie mojej serdecznej koleżanki Magdaleny Smalary, która nawet w szkole teatralnej, bo byłyśmy na jednym roku, ja zawsze jak śpiewaliśmy cokolwiek, to ja stawałam koło niej, ponieważ po pierwsze jest głośna, a po drugie świetnie śpiewa oczywiście, a po trzecie ma tę samą tonację co ja i tą samą skalę. W związku z tym, jak śpiewa, to wiem, że ona nie będzie w innych rejestrach, tylko w tych co ja, a ja mniej więcej wiem wtedy, jak je wydobyć. No i jak słyszę ją, to mniej więcej trafiam w podobne rejony. Także tutaj tylko to mnie ratowało i moją psychikę przede wszystkim, że Magda była obok. Kurczę, bo ja chciałem po prostu, żebyś spełniła marzenie milionów Polaków i żebyśmy usłyszeli tytułową piosenkę pewnego serialu. Nie dasz się namówić. Nie, poza tym, bo już abstrahując od wszystkiego, to ja w ogóle nie znam tekstu, bo ja nie mam telewizora, więc ja tę czołówkę widziałam może kilka razy w życiu, jak jeszcze byłam na samym początku tej mojej kariery. Tak to nazwijmy. W każdym razie, no więc niestety, no niestety nie. Tutaj moją wyręczycielką jest Kaja Paschalska. Wiem, tak, ta bardziej podejrzana z duetu siostrzanego. No cóż, no to skoro taką odpowiedź uzyskałem, to myślę, że zajawimy to słowami nie zna słów piosenki Klanu, no po prostu. Niemniej bardzo ci dziękuję. Oczywiście, no nie znam, no niestety, nie znam ich w całości. Dobrze, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie i dobrego dnia.